Zapraszam na film z naszego pobytu w hotelu Paloma Foresta w Kemer, a dokładnie w Beldiv. Lecieliśmy z biurem podróży TUI, był to tygodniowy pobyt. Lecieliśmy o 6:45 rano z Warszawy lotem. Akcja przywitała nas standardowo deszczem. Przylecieliśmy w sobotę rano i wylatywaliśmy w sobotę późnym wieczorem i tak naprawdę padało w dzień przylotu, a później tylko raz w czwartek. Oczywiście najpierw musieliśmy przejść całą odprawę security po stronie tureckiej. To troszkę zajmuje czasu. Następnie odebranie naszych walizek. Po odebraniu walizek udaliśmy się do stanowiska TUI, a następnie do busa i w ciągu godziny byliśmy w hotelu, ponieważ mieliśmy po drodze jeszcze jeden inny hotel w Antalii. Paloma Foresta należy do całej sieci hotelów Paloma. Mają kilka w Turcji, bliżej Side też mają. My akurat zdecydowaliśmy się pierwszy raz na rejon Kemer i uważamy, że jest naprawdę cudowny. Polecamy bardzo serdecznie. Paloma Foresta przygotowana już na okres świąteczny, dużo dekoracji świątecznych z choinkami. Już przed samym w sumie naszym wyjazdem, czyli 23 grudnia, praktycznie leciały cały czas jakieś świąteczne piosenki. Hotel bardzo duży, tak naprawdę jest główny budynek, tak, tu jest główne wejście do budynku. Po prawej stronie mamy recepcję. Oprócz głównego budynku, w którym właśnie jesteśmy, są też budynki zewnętrzne, bungalowe, które w okresie zimowym były nieczynne, ale w sezonie letnim są też dostępne. Dość duży tutaj jest ten obszar, gdzie mamy lobby, dużo miejsca do siedzenia. Też w tym okresie może nie było dużo ludzi, więc dlatego wydawało się, że jest dość pusto, ale naprawdę można było sobie usiąść spokojnie i tutaj po prostu odpocząć. Przylecieliśmy koło drugiej, byliśmy koło drugiej w hotelu, zajęli się naszymi walizkami, w tym czasie zaprowadzili nas już na obiad. Mamy wejście pokazane dokładnie, gdzie co jest. Na terenie też oczywiście jest basen wewnętrzny, także wszystko po kolei zobaczycie. My akurat byliśmy na 3. piętrze, fajne windy przeszklone. Za każdym razem jak idziemy, to widzimy wyposażenie pokoju. Myśmy mieli pokój taki 2+1, gdzie wszystko było razem połączone. Dostajemy tak naprawdę 2 klucze, 2 karty. W łazience wszystko, co potrzeba było. Lusterko oświetlane, czyli do make-upu, suszarka, no i gniazdko, żeby sobie podłączyć coś swojego. U nas był prysznic, akurat nie mieliśmy tutaj tej dżownicy, tylko zwykły prysznic i kosmetyki były pod prysznicem. Nie było dodatkowo takich małych, tylko u nas one były uzupełniane dość często. Był to szampon i odżywka do włosów. Łazienka dość spora i dodatkowo szlafrok. Czytałam wstępnie, że szlafroki tylko w opcji gdzieś tam tych lepszych apartamentów, ale u nas też 2 szlafroki były dla osób dorosłych. Szafa, w której znajdowało się tylko kilka wieszaków, no i tu można było sobie zostawić walizkę. Następnie były półki. 3 półki były dostępne, ponieważ na jednej był safe. Safe jest w cenie, nie płacimy za niego dodatkowo, także warto korzystać. No i z drugiej strony też wisiało kilka wieszaczków, następnie opcja laundry, klapeczki, no myśmy akurat z klapków tutaj nie korzystali i szuflady. Uważam, że trochę mało było półek, na których ubrania można było sobie położyć, szczególnie w okresie zimowym, kiedy się ma więcej tych ubrań. No i reszta wyposażenia. U nas był taki układ 2 łóżka i kanapa była rozłożona. Wiem, że są pokoje, gdzie najpierw jest ta kanapa z biurkiem, następny przeszklony szyba i dopiero sypialnia. U nas to było wszystko razem. Pokoje sprzątane codziennie, dodatkowo od czasu do czasu byliśmy też pytani, czy jesteśmy zadowoleni z serwisu. Także bardzo, bardzo pozytywnie, ręczniki też wymieniane były codziennie, jeżeli była taka potrzeba. Plus za czajnik, który był w pokoju. Codziennie było uzupełniane herbata, kawa, telewizor płaski,
Żadnego polskiego kanału nie znalazłam. No ale meble może nie jakieś najnowsze, ale słuchajcie, no przeważnie pokój jest po to, żeby tylko tam spać. Raczej nie zwracamy na to uwagę. Dostaje się też karty do wymienienia na ręczniki na basen i minibar. Minibar codziennie był uzupełniany. Była w nim woda, było piwo, były napoje typu cola, Fanta, Sprite i woda gazowana w buteleczkach. Dodatkowo były też soki w kartonach dla dzieci. My jak przyjechaliśmy nie mieliśmy otwieracza, więc w momencie kiedy odezwali się do mnie z relationship z tego biura, czy nam się wszystko podoba, zwróciłam uwagę, że nie ma u nas otwieracza. Podejrzewam, że ktoś wyjeżdża i po prostu wziął sobie go na pamiątkę. Wróciliśmy z basenu, otwieracz już był, z drugiej strony macie też korkoczek. U nas pokój miał widok na ogród. Tu fajnie, bo jest moskitiera, w przypadku letnim okresie można sobie to zamknąć. Balkon malutki. To akurat był chyba minus tego pokoju, że ten balkon był bardzo malutki, ale przez to, że mieliśmy też na ogród, mieliśmy widok taki na górę, było dość spokojnie z tej strony. Co mamy w hotelu? W hotelu mamy butiki wszelkiego rodzaju. Oczywiście ceny są 2 razy droższe niż w innych. Mamy centrum fitness, czyli siłownia otwarta od 8 do 20, od 16 lat. Podstawowe sprzęty były bieżnie, rowerki, cardio sprzęt był i najważniejsze działał. Dodatkowo były wszelakie inne sprzęty typu bramki, jakieś maszyny do ćwiczeń, były też sztangi z ciężarkami, także uważam, że siłownia fajnie była wyposażona. Następnie był fryzjer i był tak zwany Teenager Club, ale w okresie zimowym mamy tutaj miniklub. Miniklub otwarty od 9:30 do 12:30 i następnie od 13:30 do 17:00. I tu fajnie na przykład dostępne tablety, dostępny bilard, który też był oczywiście za darmo, nie musieliśmy na niego płacić, piłkarzyki, była konsola, można było grać, były te kuleczki, czyli basen z kuleczkami dla dzieci, ale też były animatory i nie w ciągu dnia różne zabawy dla dzieci były, łącznie z malowaniem twarzy, za których nie płaciliśmy w tym hotelu. Sam hammam, basen i sauna, tutaj troszkę się zawiodłam, jeśli chodzi o to, w jakim one były stanie. Hammam był dość mały, do tego no, ewidentnie wymaga odświeżenia, nie było też tam jakoś bardzo ciepło i otwarty do 17:30 tylko. To był basen wewnętrzny ogrzewany. Dla mnie wielkim minusem tego była głębokość, 1,60 m. Ja sama mam 1,62 m, więc dla mnie to już było głęboko, a dla dzieci tym bardziej. I sauna. Sauna duża, akurat nie wchodziłam, bo ktoś siedział. Sauna była duża, ale też wymaga ewidentnie odświeżenia. Po wyjściu z hotelu w stronę parku, w stronę ogrodu, naprawdę bardzo dużo stolików. Po prawej stronie stoliki należące do restauracji, a po lewej stronie stoliki takie zwykłe, gdzie można było sobie wyjść z kawą czy z jakimś napojem i po prostu rozkoszować się słoneczkiem oraz kotami, których tu jest sporo. Od samego hotelu do plaży, wydaje mi się, że około 300 metrów, mniej więcej było takimi ścieżkami, także fajnie, szczególnie rano, dźwięk ptaków śpiewających, naprawdę wspaniały. Po drodze mijamy boiska, na pewno jest boisko do koszykówki. Jest też takie boisko, które prawdopodobnie jest dedykowane też pod tenis, ale jak myśmy byli, to były rozłożone takie małe brameczki i dzieci mogły tam grać w piłkę. To jest, słuchajcie, połowa grudnia, jak widać drzewa zielone, na których kwitnie bardzo dużo jeszcze kwiatów, a także jest owoców. No i koty. Kto lubi koty, to tu nie będzie zawiedziony. Dowiedzieliśmy się, że jest 25 dużych kotów, dorosłych i urodziło się 5 nowych. Ogólnie jest zasada, żeby koty nie karmić, ale tu bardziej chodzi o to, żeby nie wynosić jedzenia z restauracji, ponieważ to jedzenie jest przyprawione, słone, więc oni tam 2 razy dziennie mają okres karmienia tych kotów. My tradycyjnie mamy zawsze naszą karmę z Polski i te kociaczki sobie dokarmiamy taką karmą dedykowaną dla kotów. Także to była taka nasza dzienna tradycja, że te kociaczki sobie karmiliśmy. Koty przyjazne, nie wszystkie nie dały się dotknąć, ale dużo się dało na kolankach. Przy samym morzu praktycznie mamy minigolf oraz bocia. To był okres, tak jak mówię, zimowy, więc tych animacji było mniej,
ale kijki można było wziąć sobie z klubu tam Teenager Club i pójść sobie po prostu zagrać. Bocce też widziałam pod koniec już naszego pobytu, też grali. Plaża. Co do plaży, jak widzicie przy samym wejściu mamy piasek, ale im bliżej morza, tym więcej kamieni. No i dla mnie akurat tu jest minus, ponieważ bardzo duże kamienie są też w samym morzu, ale plus tego jest taki, że woda jest bardzo czysta. Tam w tle Antalya, no i góry. Wiecie, widok naprawdę niesamowity, kiedy mamy połączenie gór i morza jednocześnie. Codziennie ta plaża sprzątana, bardzo dużo leżaków, więc nigdy nie było problemu. Przy samym morzu mamy też Sunset Bar, gdzie też jest takie jakby, no może nie mall, ale taki taras, na którym dużo osób się opalało. I on też jest otwarty normalnie w ciągu dnia. Nie serwowali jedzenia, było tylko dostępna kawa, herbata oraz tam różne napoje. Także sami zobaczcie. Hotel jest otoczony zielenią, jest bardzo dużo drzew piniowych, takich naszych choinkowych, plus palmy. Więc naprawdę w wakacje, w lato one dają na pewno dużo cienia, jest dużo zieleni, ta trawa była naprawdę zieloniutka, dbali, nawet kosili trawę w grudniu. Tu mamy mini klub, może plac zabaw bardziej, tak? Plac zabaw otwierany jest, żeby wejść, trzeba otworzyć sobie, zabezpieczenie jest przed dziećmi. Widać, liście spadają, więc to jest taka zima w Turcji, taka nasza jesień. Co my tu mamy? Mamy takie mniejsze zjeżdżalnie dla dzieci, plastikowe, 2 trampolinki, fajna opcja, bo chyba pierwszy raz w hotelu jesteśmy, gdzie te trampoliny były. Do tego huśtawki dla dzieci, no i ten cały mały bigaj, czyli zjeżdżalnia, różne tam domki. Uważam, że fajnie, szczególnie, że teraz zamknięty, czyli dziecko samo nie wyjdzie, dorosły musi otworzyć. No i to zadaszenie, uważam, że to jest super, bo nie dosyć, że mamy drzewa, to mamy też ten materiał, który w ciągu gorących dni na pewno chroni. Jeden z basenów, który jest niedaleko morza i niedaleko placu zabaw, to jest ten główny basen, jest największy. Tam głębokość się zaczynała od 50 do 140 chyba centymetrów, czy 160. On był nieczynny w zimę, czyli on jest nieczynny, ale dużo osób korzystało z leżaków, które były wokół. Obok mamy basen ze zjeżdżalniami, 3 zjeżdżalnie, no nie najnowszej, nie są najnowsze, troszkę na pewno wymagają ulepszenia. Chyba 110 cm w tym basenie było, czyli tak naprawdę dorośli tutaj, dzieci mogą sobie tutaj obok bawić się. No i mamy brodzik, 50 cm obok zaraz brodzik, czyli te wszystkie 3 są koło siebie. Podejrzewam, że w okresie wakacyjnym jest tu dość głośno, więcej animacji, do tego wiadomo zjeżdżalni, więc na pewno jest głośniej. Na tym raczej nie odpoczniemy, ale mamy drugi basen, tak zwany relaks. Także tam widzicie w tle takie jakby schodki, no i tam były porozkładane też te leżaki i dużo osób tam korzystało z słoneczka i po prostu się opalało w grudniu. I kotki też się opalały. Kotki bardzo ciekawskie podchodziły, domagały się pieszczot. I tu mamy basen drugi, który jest bliżej samego hotelu, nazywa się Relax Pool i to jest basen grzany, czyli w okresie zimowym według hotelu 28 stopni. Minus dla mnie też tego basenu jest taki, że był od 140 do 70 cm, więc znowu głęboki basen, no dzieci bez poduszów raczej nie dały. Tutaj ciekawostka na temat żółtych linii, w ogóle ponieważ hotel jest położony w takim miejscu, że nie ma ani promenady, to hotel wpadł na pomysł i wytyczył ścieżkę, która ma dokładnie 1 km wokół hotelu, między tymi drzewkami i te żółte ścieżki pokazują, żółte strzałki właściwie pokazują, gdzie ona jest. Dużo osób korzystało chodząc, biegając, albo Nordic Walking, który był codziennie o 10 rano z animatorami. Ciekawostka, którą w sumie drugiego dnia odkryliśmy, na terenie hotelu mamy pięknego pawia. Tu akurat to była dość wczesne godziny ranne, gdzie paw sobie z góry obserwował, co ciekawego słychać, ale czasami podchodził praktycznie pod samą restaurację. Jak się wyjdzie z hotelu, po lewej stronie jest Foresta Club i to jest miejsce, gdzie odbywa się mini disco dla dzieci, gdzie odbywają się wszelakie pokazy, jakaś muzyka inna, nocna i dyskoteki.
Jest też parking, także można sobie auto po wynajęciu tutaj zostawić, wjechać na teren całego hotelu. Nie nosimy opasek all inclusive w tym hotelu, więc no, przy wejściu, przy security raczej nikt nas nie sprawdza. Przy wyjściu z hotelu też można przejść się czy w jedną, czy w drugą stronę do Beldibi, ale tu akurat idąc w lewą stronę od wyjścia mamy PTD, otwarty w poniedziałki i w środy i można sobie wymienić euro i dolary na liry, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Tutaj akurat idę w stronę przystanku, ponieważ z tego miejsca można się dostać i do Kemer, i do Antalii busem KA07, który jedzie bezpośrednio i tu, i tu. Do Kemer zajmuje jakieś 25 minut, a do Antalii dużo dłużej, ale fajnie, wystarczy wyjść, pomachać i kierowca zatrzymuje się nawet bez... Szybka przebitka, słuchajcie, z jedzenia. Podlinkuję tutaj osobny filmik na temat samego jedzenia, tego co mniej więcej można było w tym hotelu zjeść, także idźcie sobie na tamten. Ogólnie jestem bardzo zadowolona. Codziennie były ryby, to dla mnie jest plusem, bo nie we wszystkich hotelach tak jest. No i codziennie były owoce, nawet w okresie zimowym tych owoców było sporo. Także zerknijcie sobie też na filmik z jedzenia bezpośrednio. Można też tutaj warto wspomnieć, wszystkie praktycznie kelnerzy, naprawdę wysoki poziom, przychodzili, pytali się i nie trzeba było zostawiać żartów, żeby się spytali i dbali o to, czy chcesz się coś napić. Nie patrzyli na narodowość, tylko faktycznie podchodzili od razu, pytali się, co do picia przynieść. Także wysoka klasa, rano soki, nie widziałam soków wyciskanych, ale ogólnie. No i sushi, były też dni tematyczne, czy to właśnie sushi, czy turecki dzień i tak dalej. Jeszcze wspomnę o animacjach. Mimo okresu zimowego te animacje też wieczorne i zabawy były. Akurat myśmy trafili na pokaz, 2 razy byliśmy, był koncert na żywo właśnie w tym Foresta Club, no i były pokazy takie jakieś akrobatyczne i raz też w lobby była muzyka. Bar, który jest zaraz po wyjściu z restauracji naprzeciwko, mamy bar. Oczywiście tutaj all inclusive, bardzo dużo alkoholi, także importowanych. Ogólnie uważam, że hotel warty odwiedzenia, szczególnie słuchajcie w okresie zimowym, kiedy jest duża różnica temperatur, kiedy w Polsce jest naprawdę zimno, a tam o 20 stopni w cieniu, więc naprawdę można się fajnie opalić. Jak jeszcze jest ogrzewany basen zewnętrzny, to już w ogóle super. Na pewno dostaliśmy informację, że hotel został sprzedany innemu właścicielowi i będzie funkcjonował pod tą nazwą do listopada 2024, a następnie zostaje zamknięty, ponieważ będzie odnowiony, więc to jest fajna informacja, bo mam nadzieję, że ta sauna i tak naprawdę hama, te baseny zostaną troszkę bardziej poprawione. Podlinkuję też filmiki później do Antalii i do Kemer, ponieważ pojechaliśmy na własną rękę do Antalii, może komuś się przyda. No i rewelacyjne wieczorne koncerty. Codziennie wieczór, przez prawie godzinę był koncert na fortepianie. No, nie każdy miał ochotę iść na disco, można było sobie siedzieć tutaj w lobby i po prostu rozkoszować się muzyką. Rano pójść zobaczyć wschód słońca, naprawdę rewelacyjnie.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do pozostałych filmików odnośnie tego hotelu, szczególnie jedzenia, ale także Kemer i Antalya oraz na inne moje filmiki. Mam nadzieję, że Wam przyda się ten filmik.